Witam bardzo uprzejmie wszystkich naszych widzów na naszym dzisiejszym spotkaniu w ramach gości Mariusza. Dzisiaj naszym gościem jest brat Frank Hasel, który jest zastępcą dyrektora Instytutu Badań Biblijnych przy Generalnej Konferencji Adwentystów Dnia Siódmego, który również jutro będzie miał kazanie, ale o godzinie 14, wyjątkowo nie o godzinie 11. Wiem, że nie jest to taki typowy piątkowy wieczór, jaki mieliśmy do tej pory. Nasze myśli krążą wokół wydarzeń na Ukrainie. Znam naszych braci z Ukrainy i Rosji, jak razem siedzą na spotkaniach Generalnej Konferencji i ze sobą zawsze bardzo serdecznie rozmawiają, siedzą zawsze koło siebie. I wiem, jak dziwna musi być to dla nich też ta cała sytuacja, z którą mamy do czynienia. Ale też wiem, że temat dzisiejszego spotkania, pomimo tego, że był odkładany, a może dlatego, że był odkładany, przypada na dzisiaj właśnie taki temat. Frank jest z pochodzenia Niemcem i jego dziadek był bohaterem książki Wierzyć Bogu w czasach Hitlera w pierwszym wydaniu, a w tym drugim wydaniu to Nieugięty w czasach Hitlera. Dostępna jest ta książka w wydawnictwie Znaki Czasu. Pozwólcie, że wam pokażę ją. Można ją jeszcze nabyć, to już jest drugie wydanie. I zachęcam do tego, żeby sobie ją przeczytać, bo przyznam się, że jest niezwykle interesująca i może być też taką dobrym antidotum na tą dzisiejszą sytuację, w której jesteśmy. Dziadek brata Franka przeżył jako niemiecki żołnierz wysłany na front wschodni, mając w kaburze kopię pistoletu i nie oddał żadnego strzału. Jako jeden z niewielu przeżył i wrócił do domu. Ta historia, moim zdaniem, powinna być nagrana podobnie, jak została nagrana historia Desmonda Dossa. Jestem przekonany, że ta historia też by zdobyła Oscara. Dzisiejsze spotkanie było zaplanowane na grudzień. I wiem, że wtedy akurat ojciec Franka był w ciężkim stanie i w międzyczasie właśnie umarł. I dlatego nie był w stanie Frank wtedy spotkać się z nami. Dlatego zostało to przesunięte na dzisiaj. Myślę, że będzie nam wszystkim ten czas, który Frank nam poświęci, będzie nam potrzebny. Frank, I'm so glad you are my guest today. Due to your grandfather's story and the topic for today's lecture, planned in advance, it is not coincidence that we are meeting today. The story of your grandfather and the family should be the screenplay for a movie, as is Yes. the story of Desmond Doss and Hexabridge. Share the words of hope with us, because today I think we need here in Poland some encouragement. Before we start, let's pray. Pomódlmy się, zanim rozpoczniemy. Panie Boże Ojcze nasz, Ty jesteś źródłem pokoju. I chociaż na zewnątrz może być wojna, w naszych sercach możemy mieć ciszę i zaufanie do Ciebie. Panie, uspokój nasze myśli, zwróć je do Ciebie, a dzisiejszego mówcę obdarz Twoim poselstwem dla nas. Dziękujemy Ci za to. W
w imieniu Jezusa. Amen. Mm. Frank, the floor is yours. Thank you. Good evening, your time, and happy Sabbath to you. Dobry wieczór i życzę wszystkim dobrej soboty. And it is a great joy and privilege to share this time with you and to share a little bit from my own life experience. To ogromna radość i przywilej, żeby spędzić z wami nieco czasu i ażeby podzielić się z wami moim doświadczeniem. And let me assure you, even though I unfortunately do not speak Polish, I have a great love in my heart for Poland. Chcę was zapewnić, że chociaż niestety nie znam języka polskiego, to w moim sercu jest dużo miłości do Polski. My mother actually lived in Poland when she was a small girl for many years in the southern part of Poland. Moja mama mieszkała w Polsce, w południowej części przez wiele lat, gdy była małą dziewczynką. And through the war and the circumstances then, they had to flee and moved on to Germany. Z powodu wojny i tej sytuacji, jaka zaistniała, musieli uciekać i przeprowadzili się do Niemiec. Really, I have been thinking very often about you and especially about the situation in the Ukraine right now. Myślałem dość dużo o was i szczególnie o sytuacji, jaka w dzisiejszych dniach toczy się na Ukrainie. When I heard the news that the war had begun between Russia and the Ukraine, I was very sad about that information. Gdy dowiedziałem się, że wybuchła wojna pomiędzy Rosją i Ukrainą, zasmuciłem się bardzo po usłyszeniu tej informacji. And I can imagine that for you who are much closer to the events there, just across the border, it must be even more threatening and frightening to hear all this. Myślę, że dla was, gdy jesteście krajem granicznym i żyjecie tuż obok, to musi to być jeszcze bardziej takie przerażające, gdy dowiadujecie, co się tam dzieje. But I want to remind you that Jesus Christ, in whom we believe, is the same in Poland and in the United States. Ale chcę przypomnieć, że ten Jezus, któremu wierzymy, jest taki sam i w Polsce, jak i w Stanach Zjednoczonych. And everywhere on the earth. I na całym świecie. And maybe some of you have read the story about my family during World War II in Nazi Germany. Być może niektórzy z was czytali już tą książkę opisującą historię mojej rodziny w czasie II wojny światowej w nazistowskich Niemczech. And I think in English the book is called A Thousand Shall Fall, but it has been announced in the Polish translation a little earlier today. Ta książka została już przed chwileczką przedstawiona, te dwa wydania w języku polskim i te dwa różne tytuły. Myślę, że już je poznaliście. Now, if you have not read the book, you might want to have a look at that particular book. Jeśli jeszcze jej nie czytaliście, to być może naprawdę warto sobie ją przeczytać. It's a very interesting story, and the nice thing, it's true stories that really happened, how God has helped my family in very difficult times. I jest to ciekawa historia, ale przede wszystkim jest to prawdziwa historia. Historia o tym, jak Bóg pomagał mojej rodzinie w tych trudnych czasach. And if you have time to join us tomorrow for the sermon, I will share more encouraging things from the Bible. Jeśli będziecie mieli tą możliwość, żeby połączyć się razem z nami jutro na czas kazania, chciałbym więcej takich zachęcającego poselstwa z Biblii przedstawić. And I will share an amazing story of how God has provided for my family just now, not just many years ago in a war, but now. Będę chciał powiedzieć o tym, w jaki sposób Pan Bóg pomaga mojej rodzinie. Nie wtedy, lata temu, ale teraz, obecnie, jak Bóg nam pomaga.
So you do not want to miss that, because that is very encouraging and very faith uplifting. And I will talk about this tomorrow. I no, wierzę, że nie będziecie chcieli stracić takiej okazji, bo naprawdę jest to zachęcające i podbudowujące naszą wiarę. You know, in light of the events that are taking place in our world right now, especially in the Ukraine, W świetle tego, co dzieje się dzisiaj na świecie, przede wszystkim na Ukrainie, I feel very inadequate to even talk about the things I want to talk today. czuję się tak niekomfortowo, ażeby mówić o tym, co mam zaplanowane na ten dzisiejszy wieczór. But I would like to share with you a little bit from my own life and from the experience of loss and suffering. Chcę podzielić się tym, co sam przeżyłem w kontekście straty i cierpienia. You know, we all face losses in our lives one way or another. Wszyscy mierzymy się z tym doświadczeniem straty w taki czy inny sposób w naszym życiu. No life works just smoothly. Life never works just very easily the entire time. Życie nigdy nie wygląda tak spokojnie i łagodnie przez cały czas. And perhaps when you experience loss of death, that someone that you loved died, this is one of the most difficult losses that you can experience. Gdy doświadczasz straty poprzez śmierć, utraty osoby, którą kochasz, to chyba jest to ta najtrudniejsza sytuacja, z którą się w życiu mierzymy. So what words can describe what cannot be really explained? Jakie słowa mogą opisać to, czego tak naprawdę nie da się wyjaśnić? How to explain to a person who has never fallen in love what it means to be deeply in love? Bo jak wytłumaczyć osobie, jak to jest zakochać się, jeśli ona nigdy się jeszcze nie zakochała? If someone would have asked me how it is to lose my mother, I would have said some years ago, I have seen my grandmother die. Gdyby ktoś parę lat temu postawił mi pytanie, jak to jest stracić mamę, ja pamiętam, gdy umarła moja babcia. But losing a grandmother and losing your mother is not the same. Ale gdy tracisz mamę, a tracisz babcię, to zupełnie nie to samo. And it seems that the most beautiful and the most painful experiences in life really cannot be adequately expressed with human words. I chyba te najwspanialsze i te najtrudniejsze doświadczenia życiowe są tak trudne do wyrażenia słowami. And every suffering and every loss is so unique that you cannot compare it with others. Każde cierpienie, każda strata jest tak unikalna, że nie da się jej porównać z innymi osobami. So I don't have all the answers to the difficult questions. I ja nie mam wszystkich odpowiedzi na te trudne pytania. But what I will do with you this evening is share a little bit from my experience, hopefully that it will be an encouragement to you as well. I to, co chciałbym dzisiaj wieczorem zrobić, to podzielić się z wami moim doświadczeniem, mając nadzieję, że będzie to dla was w jakimś sensie zachętą. I have been blessed with a very happy childhood. Moje dzieciństwo było szczęśliwe, więc odbieram je jako błogosławieństwo. My parents believed in God and they really practiced their faith in an authentic and genuine way. Moi rodzice wierzyli w Boga i praktykowali tak autentycznie swoją wiarę. But still, you know, when you grow up as a child, you have to deal with your own questions. Ale jako dzieciak, gdy dorastasz, musisz postawić sobie i znaleźć odpowiedzi na swoje własne pytania. And even though I grew up in a believing home, you know, sometimes you have questions about God that are not easy to answer.
I nawet dorastając w wierzącej rodzinie, pojawiają się pytania, które nie są takie łatwe. But for many years, I was never confronted in my own life with serious suffering or even death in a close relationship. Ale przez te lata nigdy nie doświadczyłem takiej straty czy doświadczenia śmierci kogoś bliskiego. And it seems sometimes to me that especially we people in the Western world, in Western Europe, are not really used to dealing with suffering and death. Wydaje mi się, że my ludzie z Zachodu chyba tak nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, by radzić sobie z takimi przeżyciami straty, śmierci. We have been so successful in science and medicine that we think we have mastered the life and everything that belongs to it. Odnosiliśmy tyle sukcesów, jeśli chodzi o badania naukowe, medycynę, że wydaje się, że jesteśmy takimi mistrzami naszego życia. But how do you deal with those things in life that don't run smoothly? Ale jak poradzić sobie z tymi rzeczami w życiu, które nie układają się tak łagodnie? You know, it is possible to talk very theoretically, very abstractly about death and suffering. Można tak bardzo teoretycznie, można abstrakcyjnie o śmierci, o cierpieniu rozmawiać. But when you are personally affected by it, it all of a sudden changes your own perspective. Ale gdy te doświadczenia staną się twoim udziałem, nagle twoja perspektywa się totalnie zmienia. In my own life, I was confronted with significant loss in the year 2009. W moim życiu dotknęło mnie to tak osobiście w 2009 roku. 2009 was the year when my wife died. To był rok, w którym zmarła moja żona. Ulrike is the name of my wife. It's a difficult name to pronounce if you're not German. Can you Just say it's my wife, you know, that's fine. To jest takie trudne do wymówienia imię, szczególnie jak się nie zna dobrze niemieckiego. Jest to żona brata Franka. She was just 43 years old when she was diagnosed with breast cancer. Miała 43 lata, gdy stwierdzono u niej raka piersi. It was a cancer of the most aggressive sort. To był rak taki najbardziej agresywny. She did not want to have cancer. Nie chciała mieć raka. She did not choose to have cancer. Nie wybierała tego, ażeby zachorować na raka. In fact, none of us in our family wanted her to have cancer. W naszej rodzinie nikt tego przecież nie chciał. She was still young with 43 years. Mając 43 lata, nadal była młodą. She had a bright future ahead of her. Przed nią chyba była taka jasna przyszłość. She was very much needed. I była bardzo potrzebna. After some fulfilling years as a mother to 3 sons, I have 3 sons. Gdy była mamą 3 synów, bo mamy 3 synów. Where she had stayed home to raise our children, she had started to work as an elementary teacher again. Przez wiele lat była w domu, zajmowała się wychowaniem dzieci i rozpoczęła pracę w szkole podstawowej jako nauczycielka. She loved to be an elementary teacher and teach young children. I uwielbiała swoją pracę, uwielbiała uczenie młodych dzieci, małych dzieci. And as a teacher, she was appreciated and loved by her students and by her colleagues as well. I bardzo była ceniona i była bardzo kochana przez swoich uczniów i również przez współpracowników. And of course, my sons and I, we loved her too, very much so. Oczywiście ja i moi synowie kochaliśmy ją bardzo. And you know how it goes. Soon after the news spreads that she has cancer, that she is sick. I wiecie, jak to jest? Wkrótce ta wiadomość rozeszła się, że jest chora, że ma raka. We were bombarded by people who had all kinds of special treatments and special ideas on how to cure this.
bombardowano nas tymi różnymi wiadomościami, różnymi sposobami leczenia raka. And we tried everything. I próbowaliśmy wszystkiego. And if you would have known my wife, you would agree that she was very an example in how consistent she had her lifestyle. Gdybyście znali moją żonę, to też potwierdzilibyście to, że naprawdę była taką bardzo wytrwałą i wierną swojemu stylowi życia. She was a very positive person, a very hopeful person in her spiritual walk with God. I była taką bardzo pozytywną osobą w swojej duchowej wędrówce z Bogiem. She lived very healthy in her diet and her exercise and everything. Prowadziła bardzo zdrowy styl życia, zarówno jeśli chodzi o dietę, jak i uprawianie ruchu. And we supported her as good as we can. Wspieraliśmy ją jak tylko mogliśmy. And we prayed. Modliliśmy się. In fact, my wife requested that she has a special anointment for the sick twice. Tak naprawdę moja żona 2 razy poprosiła o namaszczenie z modlitwą. At the beginning of her sickness. Na początku swojej choroby. And then towards the end of her sickness. I potem, gdy choroba zbliżała się już do końca. But nothing helped. I nic nie pomogło. Not even 1 year after she was diagnosed with cancer, she died. Nie upłynął nawet rok od chwili postawienia diagnozy, gdy zmarła. Now, those who knew her can testify that she was an amazing example of faithfulness and an amazing example of trusting God in these difficult times. Te osoby, które ją znają, mogą potwierdzić, że była niesamowitym przykładem wierności, niesamowitym przykładem zaufania do Boga. When she died, she was truly at peace with herself. Gdy umierała, naprawdę była pełna wewnętrznego pokoju. She was at peace with God. Była pojednana z Bogiem. And she was at peace with all the people around her. I również pojednana z wszystkimi osobami, które wokół niej były. For her, her death was a relief from all her suffering and the pain she experienced. Dla niej śmierć była ulgą od tego okropnego cierpienia, przez które przechodziła. But for us, my children, myself, it was and still is a very harsh loss. Ale dla nas, dla mnie, dla moich dzieci, to było i nadal jest ogromną stratą. See, one person once said, your own death, you only have just to die for yourself. Jak ktoś kiedyś powiedział, jeśli chodzi o twoją śmierć, po prostu to tylko ty umierasz. But with the death of others, you have to learn to live. Ale jeśli chodzi o śmierć innych, musisz się nauczyć żyć. And that is really the challenge that you face when you lose a person that you love. I to jest właśnie to wyzwanie, które staje przed tobą, gdy tracisz osobę, którą kochasz. The loss of my wife has robbed my children and myself of many experiences that cannot be recovered anymore. Śmierć mojej żony pozbawiła mnie i moich synów tych rzeczy, których już nigdy nie będziemy mogli nadrobić. How old was your children? My children were, the youngest was, I have 3 boys, 3 sons. And the youngest son, Daniel, he was just 11, and then 16 and 19 at that time. Padło pytanie, ile lat mieli synowie, gdy zmarła ich mama. Daniel, najmłodszy, miał 11 lat, starszy 16, najstarszy 19. See, my wife will never experience the joy that her oldest son, Jonathan, got married 5 years ago. Widzicie, moja żona nigdy nie doświadczy tego,
Gdy nasz najstarszy syn 5 lat temu zawarł związek małżeński. She will never have the joy of sometime in the future to hold her grandchild in her own arms. Nie będzie miała tej radości kiedyś w przyszłości, żeby wziąć w swoje ręce swoje wnuki. We no longer have the ability to share our experience with her. My już nie mamy możliwości, aby naszymi doświadczeniami z nią się dzielić. And so we miss her counsel, we miss her support. Brakuje nam jej rady, brakuje nam jej wsparcia. We miss her laughter, her smile. Brakuje nam jej śmiechu, jej uśmiechu. We miss her encouragement, her love. Brakuje nam jej zachęty, jej miłości. And such a loss is really very painful. I taka strata jest naprawdę bardzo bolesna. It cannot be compensated with anything on this world. I nic na tym świecie nie jest w stanie jej zrekompensować. Sometimes people say time heals wounds. Czasami ludzie mówią, że czas leczy rany. But no, I have to say this is not true. Ale ja muszę powiedzieć, że to nie jest prawdą. Time is the wound. Bo czas jest raną. See, because the more we are separated by time, the more we change, the more we cannot share and participate in each other anymore. Bo gdy czas upływa, to tym bardziej nie możemy już dzielić się tym, co przeżywamy, tymi naszymi doświadczeniami. And even with passing time, some of the memories grow dimmer and dimmer. They fade away. You forget. I nawet gdy ten czas upływa, to niektóre wspomnienia zaczynają się zacierać i zaczynamy zapominać niektóre rzeczy. Now, I think we have to learn something important here. At least that is something that I learned. Myślę, że musimy się czegoś bardzo ważnego nauczyć. Przynajmniej ja się nauczyłem. When we talk about grief and understanding grief and how it works. Gdy mówimy o tym, czym jest smutek i jak on działa. See, grief is just an expression of our love for another person. Bo jest to wyraz naszej miłości dla drugiej osoby. And the more you have loved a person, the stronger you feel the grief that that person is no longer there. I im bardziej kochałeś daną osobę, tym większy ten smutek, że jej już dalej tutaj nie ma. Without love, there would be no grief. Bo bez miłości takiego smutku nie będzie. And therefore, grief will never stop. I dlatego ten smutek nigdy nie przyminie. Because our love does not end. Ponieważ nasza miłość się nie kończy. Instead, we have to learn to move forward with our grief and our love. Zamiast tego my musimy się nauczyć, jak żyć dalej z naszym smutkiem i z naszą miłością. And we have to learn to live with both to the glory of God. I musimy nauczyć się żyć z tymi dwoma uczuciami aż do przyjścia naszego Pana. Now, when you experience some kind of suffering of this sort, it raises the most difficult questions about faith and God. Gdy doświadcza się właśnie tych przeżyć, pojawia się to jedno z najważniejszych pytań dotyczących wiary w Boga. Questions about God's goodness and his power to save. To pytania o Jego dobroć i o Jego moc, by uratować. Questions that are really very difficult to answer. Pytania, na które tak naprawdę trudno odpowiedzieć. And the doubts that suffering initiates in us is so powerful that it has even the potential to destroy our faith. Te wątpliwości, które się pojawiają, są tak potężne, że one nawet naszą wiarę mogą zniszczyć. And all of a sudden, the standard answers that we like to give in situations like that, they don't really satisfy us anymore. I te standardowe odpowiedzi, które lubimy dawać w takich sytuacjach, okazuje się, że nie działają.
and they don't make sense anymore. One już nie mają znaczenia. And instead, we are confronted with the why question. Why did that happen? I zamiast tego pojawiają się te pytania, dlaczego to się wydarzyło. And these why questions are often some of the most difficult questions to face. A te pytania, dlaczego, to czasami te najtrudniejsze, z którymi trzeba się zmierzyć. And I know very well the power of these difficult questions that come to your mind. I znam bardzo dobrze moc tych pytań, które się wtedy w umyśle pojawiają. But we also had our own why questions. Ale my mieliśmy również nasze własne pytania, dlaczego. So we said, why should that only happen to other people and not to us? Dlatego stawialiśmy sobie to pytanie, dlaczego takie rzeczy mają się przytrafiać innym osobom, a nie nam. Why should sickness, why should suffering and death only affect other people and not us? Dlaczego choroba, dlaczego cierpienie, śmierć mają dotykać innych ludzi, a nie nas? See, after all, we live in a sinful world that is imperfect. Bo przecież żyjemy w świecie grzechu, który nie jest doskonały. And therefore, even we Christians, even if we live very healthy and very good, we also get sick. I my, chociaż żyjemy, prowadząc zdrowy styl życia, i tak możemy zachorować. And we are not exempt from death. I nie ma ochrony od tego dla nas. See, if people would only follow God in order not to get sick, in order not to die, they would follow him for the wrong reasons. Gdyby ludzie tylko dlatego naśladowali Boga, żeby nie zachorować, żeby nie cierpieć, to jaki to byłby powód? And I think we as Christians have to learn to live with adversity, with difficulties, even with death that we face in life. I my musimy się nauczyć żyć właśnie z takimi przeciwnościami, z takimi trudnościami, nawet śmiercią, która wydarza się w życiu. And live in such a way that others will not doubt the love and the goodness of God. I żyć tak, aby inni nie wątpili w Bożą miłość, but see hope and might develop a desire to trust God, whom we confess to believe in. ale aby zamiast tego widzieli tą nadzieję, którą wyznajemy, o której tak łatwo się nam mówi. And in my experience, there are some questions in life that cannot be answered theoretically. W moim życiu mam pytania, na które nie da się teoretycznie odpowiedzieć. But they need to be answered by the way we live them. Na nie się odpowiada sposobem życia. So that we live in such a way that the goodness of God and his faithfulness and his grace become visible to others. To życie takie, ażeby Boża wierność i Jego dobrość były widziane przez innych w naszym życiu. Now let's make one thing very clear here. Chcę, żeby jedna rzecz była bardzo jasno zrozumiana. God has no pleasure in sickness and death. Bóg nie ma żadnej przyjemności w chorobie, cierpieniu, śmierci. He doesn't delight in that. He doesn't rejoice in sickness and death. On się wcale tym nie raduje, cierpieniem i śmiercią. Only the devil rejoices when you get sick and when you suffer. To tylko diabeł się cieszy, gdy chorujesz i gdy cierpisz. Only the devil rejoices when your faith goes shipwreck. To tylko diabeł się cieszy, gdy ty odchodzisz od Boga. And when we were confronted with that difficult situation in our lives, I gdy nas ta trudna sytuacja w życiu spotkała, my wife and I made a commitment and we determined moja żona i ja postanowiliśmy,
that we would not give the devil the pleasure to see that in us. Że nie damy szatanowi przyjemności, ażeby zobaczył w nas te wątpliwości. Now we have to understand something here. Musimy tutaj coś zrozumieć. When you suffer the death of a loved one, this is difficult enough. Gdy cierpisz, bo ktoś, kogo kochasz, odchodzi, to naprawdę wystarczy już tego cierpienia. But when you suffer without an apparent meaning, it is almost unbearable. Ale gdy cierpisz i nie znasz sensu, to jest to nie do zniesienia. But yet we experience many things in life for which we don't have a good explanation to account for. Ale jednak w życiu dotyka nas wiele różnych sytuacji, dla których nie mamy odpowiedzi. And I have found that in those situations, some people come up with an explanation to somehow explain why this must have happened. Doświadczyłem tego, że ludzie starają się znaleźć jakieś wytłumaczenie, dlaczego to czy tamto się stało. They need to have an explanation for the unexplainable. Chcą mieć wyjaśnienie dla czegoś, co jest nie do wyjaśnienia. But I think we as Christians have to learn that there are some things in life for which we don't have a good answer yet. Ale myślę, że my jako chrześcijanie musimy się nauczyć żyć z tym, że są pytania, na które na razie nie ma odpowiedzi. And we have to learn to live with these open questions. I musimy nauczyć się żyć z tymi otwartymi pytaniami. Trusting that even though I don't have the answer, there is one who has the answer. Ufając, że nawet jeśli ja nie mam tych odpowiedzi, to jest ktoś, kto te odpowiedzi ma. And even though I can give an answer why this has happened to my wife, I nawet jeśli ja nie jestem w stanie dać odpowiedzi, dlaczego to przytrafiło się mojej żonie, I still trust the God who knows all the answers. ja nadal ufam Bogu, który zna te odpowiedzi. Who knows things that I even don't know. Bo On wie te rzeczy, o których ja nie mam pojęcia. See, when you are in difficult situations like that, you often hope that these difficulties will just go away. Gdy jesteś w takich trudnych sytuacjach, po prostu masz nadzieję, że te trudności gdzieś znikną, odejdą, przeminą. That the problems, that people that cause problems will just disappear and change. Że problemy lub osoby, które powodują problemy, no gdzieś znikną, zmienią się. But when we think like that, we usually focus on the difficulties and on the problems. Gdy w taki sposób myślimy, to koncentrujemy się na tych trudnościach, na tych problemach. And then we start to compare ourselves with others who don't have as many problems as we. Wtedy zaczynamy porównywać siebie z innymi, którzy nie doświadczają tylu problemów, które my doświadczamy. Who seemingly do much better than we do and have it much easier and better. I wydaje się, że innym żyje się lepiej, że innym żyje się łatwiej niż nam. But when we do that, when we compare ourselves with other people, Ale gdy to robimy, gdy porównujemy siebie z innymi ludźmi, we actually focus on ourselves and we don't look to God. koncentrujemy się na sobie, a nie patrzymy, spoglądamy na Boga. Because really God is our only hope and our only sure foundation. Bo tak naprawdę tylko Bóg jest naszą jedyną kotwicą i obrońcą. And my experience is that in these difficult situations, really, I am placed in a situation where I have to make a decision. I z mojego doświadczenia wiem, że w takich trudnych sytuacjach jestem w miejscu, gdzie muszę podjąć pewne decyzje. And the decision that I have to make, that everyone has to make in difficult situations, Decyzje, które ja i każdy właściwie musi podjąć, is do I allow my impatience, do I allow my doubts
to question God's goodness and power to help? Czy ja pozwalam, aby moja niecierpliwość, aby moje wątpliwości doprowadziły do zwątpienia w Bożą dobroć i Bożą sprawiedliwość? Or can I start seeing in the challenges of life unique... Go ahead. Czy jestem w stanie zauważyć właśnie w tych trudnych okolicznościach, can I see in these difficulties unique opportunities that help me to become the person that I would never be without that opportunity? czy właśnie w takich trudnych okolicznościach zauważam możliwości, jak stać się osobą, którą nie mógłbym się stać, gdyby ich nie było? Now let me ask you a very personal, very honest question. Chcę postawić bardzo osobiste, takie szczere pytanie. Do you believe that God is good? Czy wierzysz, że Bóg jest dobry? Do you really believe that? Czy naprawdę w to wierzysz? That God is good? Że Bóg jest dobry? Or do you believe, now many people would say, yeah, we Oczywiście. believe God is good. Wiele osób odpowie, tak, ja wierzę, że Bóg jest dobry. Or do you believe what most people believe when they hear that question? Czy wierzysz w to, co większość ludzi wierzy, gdy słyszy to pytanie? See, most people believe, oh yes, God is good. Bo większość ludzi wierzy, tak, Bóg jest dobry. In fact, they would say, God is not just good, he is very good. Tak, naprawdę nie jest dobry, ale on jest bardzo dobry. And he is very good very often. I on jest bardzo dobry bardzo często, But not always. ale nie zawsze. See, this is what most people believe. I w tak wierzy większość ludzi. They believe God is very good very often, but not always. Ludzie wierzą, że Bóg jest bardzo dobry, bardzo często, ale nie zawsze. Now, if that is the case, that God is very good very often, but not always, Jeśli to jest prawdą, że Bóg jest bardzo dobry bardzo często, ale nie zawsze, how then can you trust that God, especially in situations that are difficult in life? jak możesz takiemu Bogu zaufać, szczególnie gdy przeżywasz trudności? If you don't believe that God is good from beginning to end, Jeśli nie wierzysz, że Bóg jest dobry od początku do końca, from top to toe, od głowy do palców, through and through 100%, taki dobry w 100%. if you don't believe that, then you first have to answer those why questions. Jeśli w to nie wierzysz, to wtedy będziesz potrzebował odpowiedzi na te pytania dlaczego. And only if God has given you an answer to the why question can you trust him, right? I tylko wtedy, gdy Bóg da ci odpowiedzi na twoje pytania dlaczego, tylko wtedy będziesz mógł mu wierzyć, prawda? But I think we have every reason to believe that God is very good all the time. Ale ja jestem przekonany, że mamy powody, by wierzyć, że Bóg jest dobry i cały czas. There is no shadow of darkness in God, we read in the Bible. W Biblii czytamy, że nie ma ani cienia wątpliwości, jeśli chodzi o Bożą dobroć. God does not change. Bóg się nie zmienia. And in Jesus, he has shown us that he is love and that he is good through and through. W Jezusie pokazał nam, że jest miłością, że jest dobry na wiele, wiele różnych sposobów. Now, when you are confronted with significant loss in life, at one point or another, you come to a point where you have to make a decision. Gdy dotyka cię taka trudna sytuacja w życiu, wcześniej czy później będziesz musiał podjąć pewną decyzję. What does that mean for me and my life? Co to dla mnie znaczy, dla mnie w moim życiu? And I still remember very distinctly the moment when I realized what that meant for me.
Ja bardzo dobrze pamiętam, gdy uświadomiłem sobie, co to tak naprawdę dla mnie oznacza. See, the question before me was I really willing to accept the loss of my wife as part of my life? Bo musiałem sobie odpowiedzieć na pytanie, czy ja naprawdę jestem gotowy na to, ażeby przyznać się, że straciłem coś, co było częścią mojego życia. See, this was not something that I had wished for my life. Bo ja nie chciałem tego w swoim życiu. This was not how I had envisioned the second half of my life. Ja nie w taki sposób sobie wyobrażałem tą drugą połowę mojego życia. This was not planned. To nie było zaplanowane. This was not my fault. I to nie była moja wina. And yet it had become part of my life. A jednak stało się to częścią mojego życia. It was something that had become part of my biography. To stało się częścią mojej biografii. It has become something that distinguished my life from everyone else in this world. To coś, co wyróżniło moje życie od życia kogokolwiek innego na tym świecie. It has become part of my identity of who I am. To stało się częścią mojej tożsamości, tym, kim ja jestem. See, more important than what happens to you is how you react to what happens to you. Widzicie, to, co jest ważniejsze, to nie to, co się stało, ale jak reagujesz na to, co się stało. And to accept that this loss is actually part of my life was very difficult for me to accept. Zaakceptowanie tego, że ta strata jest częścią mojego życia, dla mnie było bardzo trudne. You know, many people are not willing to accept that harsh reality in their life if they've lost a loved one. Wiele osób w życiu nie chce się z tym pogodzić, że utracili kogoś, kogo kochali. They ignore that idea or they repress that idea. Oni gdzieś tam odrzucają ten pomysł, tą rzeczywistość. They much rather prefer to live in a make-believe world as if this had not happened. I woleliby żyć w takim świecie trochę wyimaginowanym. But only when you have the courage, and it takes courage, only when you have the courage to confront that reality. I tylko wtedy, gdy masz odwagę, bo tak naprawdę jest ona potrzebna, tylko wtedy, gdy masz odwagę, aby skonfrontować się z tą rzeczywistością. And only when you are honestly facing that painful reality in your own life. I tylko wtedy, gdy mierzysz się z tą bolesną rzeczywistością w twoim życiu, are you able to find healing in your life. Jesteś w stanie znaleźć uzdrowienie w życiu. And I still remember that moment when I was debating that in my mind, you know, back and forth. I pamiętam dobrze, jak w moim umyśle te myśli wracały tam i z powrotem. And I finally gave up my inner resistance and accepted that as a reality of my life. I w końcu odrzuciłem jakby to zaprzeczanie i przyjąłem jako rzeczywistość ten fakt, który się stał. I had to cry, you know, it brought tears to my eyes. Ja musiałem popłakać, tak, łzy były w moich oczach. But at the same time, I felt as if a heavy load was falling off my shoulders. Ale w tym samym czasie poczułem, jakby taki ogromny ciężar spadł mi z ramion. And it was as if God would give me wings, you know, to live a new life and to face that reality. I czułem się, jakby Bóg dał mi skrzydła, abym mógł żyć dalej, mierząc się z nową rzeczywistością. And now I have to be very honest with you. This decision did not answer all the questions I have. I jestem z wami bardzo szczery. Ta decyzja nie spowodowała, że znalazłem odpowiedzi na te pytania, które miałem. And it is still a learning experience to this day for me. I to nadal jest doświadczenie, w którym się jeszcze uczę.
but I have come to see that as part of my life, as who I am, rather than to ignore it and to push it away. Ale nauczyłem się, że to część tego, kim ja jestem i nie ma sensu tego gdzieś odkładać czy temu zaprzeczać. So let me share with you just a very simple, practical tool that really has changed my perspective and has helped me tremendously. Chcę wam powiedzieć o czymś takim właśnie bardzo praktycznym. To tak niemalże jak narzędzie, które pomogło mi. I don't know whether you know a book that I wrote. This is a book, Longing for God. It is Nie wiem, czy called. znacie tą książkę. Napisałem ją, Tęsknota za Bogiem. It is a prayer and Bible journal. To jest taka modlitwa i taki dziennik podróży. And this book really has grown out of my experience of significant loss in my life. I ta książka to taki rezultat tego mojego doświadczenia, doświadczenia tej ogromnej straty w moim życiu. And it has helped me to not go shipwreck in my faith. I to pomogło mi nie rozbić się gdzieś tam, jeśli chodzi o moją wiarę. It has helped me to stay spiritually sane, even joyful. To pomogło mi pozostać właśnie nawet takim zdrowym emocjonalnie, duchowo, a nawet radosnym duchowo. And in that book, I relate some very practical things about prayer and about Bible reading that are transforming, really, life transforming. W tej książce mówię o tym, jak modlitwa, jak czytanie Biblii może zmieniać życie. Now, here's just one little example as an illustration. Taki mały przykład, jako ilustracja. How do you develop an attitude of gratitude? Jak rozwijać w sobie to uczucie wdzięczności? Especially when you don't feel any gratitude in your heart. Szczególnie jeśli w sercu nie czujesz wdzięczności. See, when you experience loss and you suffer, you just focus on the things that you don't have anymore. Bo gdy doznajesz straty i przeżywasz cierpienie, to w tym momencie to cierpienie jest tym uczuciem, które w tobie jest. And you just think about the things that you can't enjoy anymore and that are robbed from your life. I czujesz, że nie ma pewnych rzeczy w twoim życiu, że one zostały tobie zabrane. So what I share with you is very simple. It's extremely powerful and positive in your life. To, o czym teraz mówię, jest takie proste, ale jest niezmiernie pozytywne, jeśli chodzi o nasze życie. And I encourage you to practice that for yourself, if you want to do that. I zachęcam, abyście tego wypróbowali, jeśli oczywiście tylko chcecie. But it has one big disadvantage. Ale jest jeden minus z tym związany. And that is why many people don't even try it. Dlatego wiele ludzi nawet nie próbuje. You know, the big disadvantage of what I share with you now is Bo ten duży minus, o którym teraz mówię, that it doesn't cost you anything. to, że nic cię to nie kosztuje. Jest to za darmo. And many people think because it's free, it cannot be good. Wiele osób myśli, że skoro to jest za darmo, to nie może być dobre, to nie zadziała. But if you overcome that obstacle, you will find that this is a very powerful tool that can change your life to the better. Ale jeśli odrzucisz już tą przeszkodę, to okaże się, że to naprawdę może ci bardzo pomóc i zmienić wiele w twoim życiu. Actually, I learned it from my aunt, who also lost her husband in a tragic car accident many years ago. Ja nauczyłem się tego od mojej cioci, która również straciła męża w wypadku samochodowym wiele lat temu. And she exercised the same things. And when I had the experience of losing my wife, she said, Frank, give it a try. Try this. Moja ciocia próbowała tego sposobu, i gdy ja
musiałem się zmierzyć ze stratą mojej żony. Ciocia powiedziała mi, Frank, spróbuj po prostu. So what you do is you take a sheet of paper, To co możesz zrobić? Wziąć kartkę papieru. and on the sheet of paper you write 10 things, just 10 words. Na tej kartce papieru zapisujesz 10 wyrazów. 10 simple words for which you are grateful. 10 prostych rzeczy, za które jesteś wdzięczny. Now that is easier said than done, Oczywiście łatwiej powiedzieć niż zrobić. because if you experience that suffering and the pain, you don't even think about anything where you can be grateful for. Bo gdy doświadczasz cierpienia i bólu, nawet ci takie rzeczy nie przychodzą do głowy, za które możesz być wdzięczny. So you don't even think about being grateful. Nawet o tym nie myślisz, żeby być wdzięcznym. So it really requires thinking to think, what can I be thankful for, grateful for? Dlatego naprawdę potrzeba pomyśleć, aby zapisać, za co ja jestem wdzięczny. For instance, you could say eyes, my eyes, Na przykład moje oczy, or you can say my hands, albo moje ręce, or you could say my toothbrush, albo moją szczoteczkę do zębów, or you say my bed in which I sleep. może moje łóżko, w którym śpię. Just 10 simple words, 10 prostych wyrazów. So once you've written down 10 words, you Gdy ich create zapiszesz, you create a short sentence out of those 10 words. gdy zapiszesz już te 10 wyrazów, tworzysz krótkie zdanie, używając ich. And in that sentence, you express why you are grateful for that particular thing. W tym zdaniu piszesz po prostu, dlaczego za tą drobną rzecz jesteś wdzięczny. For instance, you say, thank you for my eyes that I can see. Na przykład, dziękuję za moje oczy, bo mogę widzieć. The colors of the clothes that I wear. Widzę kolory ubrań, które zakładam. That I can read the words of a book. Mogę czytać tekst w książce. That I see what is taking place around me. Że widzę, co jest wokół mnie. Thank you for my hands, for my fingers. Dziękuję za moje ręce, za moje palce, That I can play music. bo mogę nimi grać. Na That I instrumencie. can write a note, a letter to some other people. Mogę coś zanotować, mogę napisać list do kogoś, That I can touch another person. ale mogę dotknąć innej osoby. That I can hold a book in my hands. Mogę trzymać książkę w mojej ręce. Thank you for my toothbrush, Lord. Dziękuję za moją szczoteczkę, Panie. It's so nice to have a fresh breath in my mouth every morning when I use it. Bo tak miło mieć ten świeży oddech po użyciu tej szczoteczki. Thank you that I don't have to sleep on the cold floor, but have a bed in which I can rest at night. Dziękuję, że nie muszę spać na zimnej podłodze, ale mam łóżko, w którym mogę spędzić noc. So you write 10 short sentences why you are thankful for this or that, whatever you have written down. Piszesz tych 10 prostych zdań, dlaczego jesteś wdzięczny za te wyrazy, które zapisałeś na kartce. And then you read the 10 sentences that you have written with your own hand. A potem czytasz te 10 zdań, które zapisałeś swoją własną ręką And you speak them aloud while you read them. I czytasz je na głos. Speaking them aloud means that you can actually hear yourself saying the words that you wrote down. Bo czytając na głos jednocześnie słyszysz to, co zapisałeś wcześniej. Why is that important? Dlaczego jest to ważne? It's very important because the more of your senses
seeing, hearing, feeling, tasting are involved, the better you internalize and learn things. Jest to ważne, dlatego że im więcej zmysłów, słuchu i widzenia i dotykania jest zaangażowanych, wtedy bardziej jesteś w stanie to wchłonąć. So you write, Tak więc piszesz, you read, czytasz, you speak, mówisz, you hear. słyszysz. You know, this is all your senses are involved in being grateful. Wszystkie twoje zmysły są zaangażowane w tym, abyś był wdzięczny. So this is day one. To jest pierwszy dzień. The next day, the second day, you take a new sheet of paper Kolejnego dnia, drugiego dnia bierzesz kolejną kartkę papieru and you write down 10 new words, i zapisujesz 10 kolejnych nowych słów, different words. innych słów. And then you create a short sentence with every word I znów tworzysz krótkie zdanie z każdym z tych wyrazów, in which you express why you are grateful to have this or that. w których piszesz, dlaczego za to jesteś wdzięczny. And if you want to intensify that experience, Jeśli chcesz zintensyfikować to doświadczenie, you can even repeat the 10 things from the day before. możesz powtórzyć również te 10 rzeczy, które już miałeś z poprzedniego dnia zapisane. Now, at the end of just 1 week, Na koniec After jednego 7 days. tygodnia, po 7 dniach, you have 70 reasons for which you are grateful for. będziesz już miał 70 powodów, dla których jesteś wdzięczny. And I tell you, if you do this with an open mind and a willingness to learn, I tak naprawdę, jeśli chcesz to zrobić z takim otwartym umysłem i z taką chęcią, by się czegoś nauczyć, it does not leave you untouched. e, It changes your life. to na pewno zmieni to twoje życie, It changes your perspective. zmieni twoją perspektywę, It changes the way you approach life. zmieni sposób, w jakim mierzysz się z życiem. And you start to be grateful for the many things that you still have. Zaczniesz być wdzięczny za wiele rzeczy, które nadal masz. And slowly by slowly, you become a grateful person. I tak pomału stajesz się wdzięczną osobą. Now, I tell you from experience, Mówię to z mojego doświadczenia. it is so nice. It is a pleasure to work with people who are grateful. To jest tak przyjemne, to jest wspaniałe współpracować z osobami, które są wdzięczne. You know, if you have to work with people who are ungrateful, who have a grudge and negative feelings, it's not joy to work with them. Jeśli współpracujecie z osobami, które nie są wdzięczne, które coś w sobie duszą, nie jest to przyjemna współpraca. And I can testify that this has tremendously changed my perspective and made me a joyful and grateful person by God's grace. I ja zaświadczam, że zmieniło to mnie i stałem się z Bożej łaski osobą wdzięczną i radosną. I think God can do the same in your life as well. Myślę, że Bóg w twoim życiu też może tego dokonać. And so I just want to leave you with that challenge. I chcę po prostu zostawić to wyzwanie wam. Give it a try. Try it out and see how it works and what the effect is on your life. Spróbuj, po prostu spróbuj i zobaczysz, jaki wpływ będzie to miało na twoje życie. It doesn't solve all the problems in our lives, Ono nie rozwiązuje wszystkich problemów w naszym życiu, but it definitely improves the quality of our lives that we live. ale zdecydowanie poprawia jakość życia. And this is what is my wish for you and for all of us, that we can be people who are grateful by God's grace and can live a life that is filled with joy and thankfulness.
Jest to moim życzeniem dla was, żebyście mogli żyć takim życiem radości i życiem wdzięczności z Bożej łaski. I know much more could be said, but I will make a point here and leave it at that. And may God richly bless you and hopefully see you tomorrow for the sermon as well. Mógłbym jeszcze wiele opowiadać, ale chciałbym zostawić was z tymi myślami i mam nadzieję, że jutro się spotkamy. Thank you. Bardzo ciekawe powiązanie miłości ze złością, które przedstawiłeś, i Boga, który jest bardzo dobry cały czas. Very interesting to combine goodness with wrongdoing and introducing God, who is always love. I to praktyczne podejście do nauczenia się wdzięczności. And this practical attitude to learn how to be grateful. Bardzo Tobie za to dziękujemy. Thank you very much. Ale chciałbym zapytać, bo na pewno wielu naszych widzów się tym interesuje. But I would like to ask, and I believe many viewers are interested in it. Czy pamiętasz swojego dziadka? Do you remember your grandfather? Yes, I do. Czy miałeś okazję z nim spędzić większą część czasu, jakąś wpłynął na twoje życie? Did you have a chance to spend some time with him? Did he influence your life? Yes. I had many occasions where I experienced my grandfather, and he made a lasting and very positive influence on my life. Tak, miałem wiele możliwości spotkać się z dziadkiem i to takie trwały wpływ, jaki miał na moje życie. I could tell you many interesting stories about my grandfather. Mógłbym wiele ciekawych rzeczy o dziadku opowiedzieć. No tak. A czy ty jesteś synem Kurta czy Gerda z tych dzieci? Are you a son of Kurt or Gert from the book? I'm a son of my father. Jestem synem mojego taty. But my father is Kurt, the oldest boy in the story. Okay. That is my father, and Gert is the younger brother of my father. Okay. And my father, by the way, my father died just 2 months ago in December. He was 91, and he died just recently. Frank jest synem Kurta, tego najstarszego chłopca, z którego pewnie tam z książki gdzieś kojarzymy. Tato Franka zmarł nie tak dawno temu, mając 91 lat, bo po grudniu. I pozwól jeszcze na takie pytanie, bo z tyłu za tobą są książki. One more question. Many books behind you. Yes. And it's not a picture, it's the real thing. To nie tylko zdjęcie, to prawdziwe książki. Ile z tych książek przeczytałeś? How many of them have you actually read? All of them, no. Wszystkie. No, you know, many of the books that I have are technical books like dictionaries or encyclopedias and reference works. And these type of books you don't read from beginning to end. You just read, whenever you need to study something specific. So many of these books I have not read from cover to cover. But I would say a significant number of the books I have read, yes. Wiele z tych książek to książki typu słowniki, encyklopedie, które po prostu się sprawdza w momencie, kiedy potrzebujemy coś sprawdzić. Nie czytamy ich od deski do deski, ale znaczną część z nich przeczytałem. Moim błędem zawsze jest, że ja mówię jeszcze jedno pytanie, a to nie jest jeszcze jedno pytanie. My fault that I always say one more question, but actually it is not just one more. Go ahead. I have time, no problem. A teraz do twojego wykładu. Jak długo zajęło tobie zaakceptowanie straty twojej żony? Referring to your lecture, how long did it take for you to accept the loss? How much time? That is a good question. To dobre pytanie. It took me a while. Zajęło mi to chwilę. I think
you need time until you come to the point where you can deal with the loss on that level. Potrzeba czasu, aby dojść do tej chwili, gdy zaczynasz zajmować się w ogóle tym uczuciem straty. This is nothing that you do 3 days after the death, or 3 weeks after the death, or To anything nie like that. coś, czym się możesz zająć 3 dni po śmierci, czy 3 tygodnie po śmierci. In the beginning, you are so overwhelmed with emotions and feelings and the whole situation that you don't even think clearly. Na początku jesteś tak zajęty tymi różnymi uczuciami i sprawami, że nie jesteś nawet w stanie myśleć logicznie. At the beginning, you don't even think that this is really real. You think, are you dreaming or what is happening here? Na początku nawet nie zdajesz sobie sprawy, czy to tak naprawdę jest rzeczywistość, czy tobie się tylko to śni. But the longer it goes, the more you realize that that will not change. That is the new reality in your life. Ale z czasem uświadamiasz sobie, że to jest ta nowa rzeczywistość życia. And with the passing time, you realize many other things, and that starts a process of thinking and reflecting and processing the whole experience. I z upływem czasu zaczynają się te procesy myślenia, zastanawiania się i wtedy podejmuje się pewne wnioski. So I cannot tell you exactly how much time it took, but it took several months, many months. Nie jestem w stanie powiedzieć, afterwards. ile czasu mi to zajęło, ale to kilka miesięcy. And I think every person needs that time in that grieving process. Ja myślę, że każdy potrzebuje jakiegoś tam czasu w tym swoim przeżywaniu smutku. Some people say even, you should live through all the 4 different seasons of the year, spring, summer, autumn, winter, until you realize this has become part of a new reality for you. Niektórzy mówią, że trzeba przeżyć wszystkie 4 pory, i wiosnę, i lato, i jesień, i zimę, żeby jakby uświadomić sobie tą nową rzeczywistość. So it's not wrong, not to think about this immediately. This is natural. But some point down the road, everyone will have to deal with that question, I think. Nie jest niczym złym, że nie zaczynamy myśleć o takim procesie uzdrowienia na samym początku, ale kiedyś trzeba do tej chwili dojrzeć i zacząć się z nim mierzyć. Jakie pocieszenia były dla ciebie najbardziej irytujące ze strony różnych osób? What kind of nice words or encouragement were most irritating from different people when they tried to be helpful? That is a good question too. To też dobre pytanie. Ja mam parę dobrych pytań, tak. Yeah, I have a few good ones. No. This is fine. There are many things that I didn't find very helpful that people said to me. Wiele rzeczy, które usłyszałem, dla mnie nie były pomocne. I think most of the people meant it very well. They meant the best. They just didn't know what to say. Ja myślę, że większość ludzi miało bardzo dobre intencje i chcieli bardzo dobrze, ale często też nie wiedzieli, co powiedzieć. But here are a few things that I felt not helpful, and then I can maybe share a little experience what I found very helpful. Może najpierw to, co nie było takie pomocne, a potem to doświadczenie, które dla mnie było bardzo pomocne. So this might sound very strange to you because I'm a believer, but people would often use certain phrases, certain sentences. Może ci wam to wydać dziwne, bo jestem osobą wierzącą, ale ludzie cytowali pewne zwroty, pewne wyrażenia.
And these are sentences that we somehow we just repeat without much thinking, even as Christians. To są zdania, które często cytujemy, może jako chrześcijanie, nie myśląc nawet wiele. They would say, but at least we have this hope. Typu, ale na szczęście mamy nadzieję, That you will see her again, że at the zobaczysz resurrection. ją jeszcze kiedyś przy zmartwychwstaniu. Now, I fully believe that. Ja w pełni to wierzę. I fully believe that there will be a resurrection of the dead. Ja wierzę w to, że będzie zmartwychwstanie. And I believe that I will see my wife again. I wierzę w to, że zobaczę moją żonę. But when they said this was not helpful for me. Ale gdy to słyszałem, nie było to dla mnie pomocne. Why? Dlaczego? Because, I missed her now. Ponieważ teraz tęskniłem za nią, brakowało mi jej. She was not here now. Teraz jej tu nie było. I couldn't talk with her now. Ja nie mogłem z nią teraz porozmawiać. When I had to make decisions, I have to make the decisions alone now, not with her. Gdy muszę podjąć jakąś decyzję, muszę to zrobić sam, a nie z nią. And to talk about a far distant future, who knows when the resurrection will be, could be soon, could be a long time ago. I Was mówienie o not tym, a comforting thought to me at that time, because I missed her now. I mówienie o tym, co się wydarzy kiedyś, ja nie wiem, kiedy będzie zmartwychwstanie, to jakaś odległa przyszłość, to nie było pomocne, bo ja jej teraz potrzebowałem. And usually when people would start their sentences with at least you have. Najczęściej ludzie, gdy zaczynali te swoje wypowiedzi, przynajmniej, At least you still have your children. Przynajmniej masz swoje dzieci. Yeah. At least you are still young enough, Przynajmniej jeszcze jesteś wystarczająco młody. Whenever a sentence starts with at least, there is an unspoken message at the end of that sentence that is not helpful to the person who hears it. Gdy zaczynamy te nasze wypowiedzi od tego przynajmniej, to na końcu tej wypowiedzi wiadomo jest jakiś taki przekaz, który nie jest pomocny dla osoby, która to usłyszy. Another thing that was not helpful for me is, when people tried to rationalize, to give an answer why this must have happened to me. Drugą rzeczą, która nie była pomocna, to gdy ludzie próbowali myśleć i starać się wytłumaczyć, dlaczego to musiało się wydarzyć. So some people would say, I'm very sorry that your wife died, but at least now you can better understand the suffering of other people. Przykładowo, przykro mi bardzo, że twoja żona zmarła, ale teraz przynajmniej możesz zrozumieć, co to znaczy, jak inni ludzie cierpią. Yes, I hope that I have become more sensitive to some of these things. Tak, mam nadzieję, że stałem się już teraz bardziej wrażliwy na to, co przeżywają inne osoby. But I'm sure God could have told me and taught me these things in many different ways without the loss of my wife necessarily. Ale jestem pewien, że Bóg mógłby mnie tego nauczyć, używając innych sposobów, a niekoniecznie, że moja żona musiała umrzeć. Czyli... Go ahead. These were some things that I didn't find helpful in my particular situation. To są te właśnie przykłady, które nie były dla mnie pomocne. Bo mam jeszcze jakieś 5 pytań. I have 5 more questions. Sure, go ahead. To w takim razie, jak zachować się wobec takiej osoby, która straciła kogoś bliskiego, albo czy wobec takich osób, które w tej chwili cierpią, czy na Ukrainie? Jak my możemy do takich osób podejść? So how to behave being with someone who experiences such a loss or suffering, for example, even now when we are talking about the situation in Ukraine, how to approach the people, how to behave with them? That's a good question.
Kolejne dobre pytanie. You know, the best thing personally, I think, how we can approach other people in a situation like that Najlepszą rzeczą, i jak mi się wydaje, to jak odnaleźć się z taką osobą, is not by giving explanations as to why this or that might have happened, to nie wyjaśnienia, dlaczego to musiało czy mogło się wydarzyć. but the best thing is just to be available for them, Ale, just to be there for them. ale to najlepszą rzeczą to jest po prostu sam fakt, że jesteś dla nich dostępny, otwarty. Po prostu jesteś dla tej osoby. And to extend and to show what I would call little gestures of kindness, little gestures of friendliness. I to, co nazwę takimi małymi gestami uprzejmości, małymi gestami przyjaźni. You know, every human being is very open and receptible to kindness and to friendliness. Bo każda istota ludzka jest otwarta na właśnie takie gesty uprzejmości, gesty przyjaźni. It doesn't have to be a big thing. To nie musi być nic wielkiego. A little, you know, sometimes a little word of encouragement. Czasami to jakieś takie po prostu miłe słowo. Sometimes just a little smile, you know, that lightens the burden. Czasami to taki uśmiech, który zmniejsza ciężar. Maybe just a helping hand to do some necessity there that is needed. Może jakaś pomocna dłoń, ażeby zająć się takimi potrzebnymi sprawami. You know, maybe they need a place where they can stay for a couple days because they don't know anyone. Może to miejsce, gdzie możemy ich zaprosić, bo nie mają się gdzie zatrzymać na kilka dni. Maybe they just need to talk and need someone to listen to them. Może ktoś potrzebuje po prostu pogadać i potrzebuje, aby ktoś go wysłuchał. And don't think that you need to give an answer to everything they say. I nie myśl, że musisz dać odpowiedź na to wszystko, co oni mogą powiedzieć. Just to be with them in their difficulties so that they don't feel alone. I think that is the best thing that we can do to any person in suffering and difficult circumstances. Tą najlepszą rzeczą, którą możemy dać drugiej osobie, która przeżywa jakiekolwiek cierpienie, to jest to po prostu, że jesteśmy z nią. Czy można się przygotować na takie wydarzenia? Can one get prepared for such an event in life? I'm afraid not, no. Obawiam się, że nie. You know, it's good to think about this and reflect about this. Dobrze o tym myśleć, zastanawiać się. But when it comes, it's always a surprise. Ale gdy to nadchodzi, zawsze jest to niespodzianka. And you know, the experience of losing a person that you really loved with all your heart, I don't think there is anything that you can prepare for that. Strata osoby, którą tak naprawdę bardzo głęboko w sercu kochasz, ja nie sądzę, żeby można się na to przygotować. Okej. Bo częściowo to dotknąłeś ten temat. Jak sobie radzić z taką pretensją i złością na Boga? Czy to można sobie na to pozwolić? Ale no właśnie, co z tym zrobić? You partly answered, but how to deal with the feeling of anger to God? Can we allow ourselves for such feelings? Yes. Bo teoretycznie powiedziałeś, Bóg jest dobry cały czas, ale w praktyce głęboko czujemy pretensje, takie niezadowolenie.
said, yes, God is good all the time, but practically we feel that something is not right. Yeah. That is an important question, and let me respond by saying this. To ważne pytanie i może odpowiem w taki sposób. You know, when you have feelings of anger in yourself, and you sense that there is this unhappiness. Gdy masz tą złość w sobie i masz to poczucie nieszczęścia, don't pretend that you don't have anger just because you think you are a Christian. nie udawaj, że nie ma w tobie tej złości tylko dlatego, że jesteś chrześcijaninem. So the first thing to deal with anger, I think, is that we are honest with ourselves and acknowledge that we have those feelings. Pierwszą rzeczą, żeby zmierzyć się w ogóle z tą swoją złością, to przyznanie się do tego, że to czujemy. It's not a wrong thing to feel anger. Nie jest to nic złego, że czujemy taką złość. The problem is that we are often angry about things where we should not be angry. Problemem jest to, że my często jesteśmy źli na coś, na co nie powinniśmy być źli. And the problem with us human beings is that our anger often is disproportionate to the offense. I naszym problemem ludzkim jest to, że często nasza złość jest nieproporcjonalnie wielka do tej sprawy, której ta złość dotyczy. You know, a tiny little thing angers us so much that it's disproportional. To mogą być maleńkie rzeczy, a nasza złość może być tak wielka, że to naprawdę, gdzie tu mówię o jakichkolwiek proporcjach. And the things that really should anger us, we don't even care, we don't even recognize as problems. A rzeczy, które powinny nas złościć, to nawet ich nie zauważamy albo nie rozpoznajemy, że one są problematyczne. You know, we might drive our car and someone is slower than we think he should drive, and we get angry, because he's not moving fast enough. Czasami zdarza się, że jedziemy samochodem i przed nami ktoś jedzie wolno i nas to złości, bo chcielibyśmy, żeby jechał szybciej. But when you see that there is a little girl, let's say a tiny little girl that is raped by a gang of men, and she cannot really defend herself, and she's abused, this should make us angry. This should make us angry. Gdy dowiadujemy się, że jakaś maleńka dziewczynka została, nie wiem, porwana przez jakiś gang i nie wiadomo, co się tam dzieje, to powinno w nas wzbudzić złość. So anger in and of itself is not the problem. The problem is that our anger is about things that are insignificant and not about the things that are really important. Ta złość to nie jest problemem sama w sobie, tylko problemem jest to, że my się złościmy o coś, co jest bez znaczenia. And when we suffer loss, sometimes we are angry about God. Gdy doświadczamy straty, czasami jesteśmy źli na Boga. Sometimes you are angry about other people because they have not done things that you think they should have done. Czasami jesteśmy źli na inne osoby, bo myślimy, że nie zrobiły czegoś, co powinny były zrobić. And sometimes you are angry about yourself. A czasami jesteśmy źli na samych siebie. So you have to find out, where is the problem of my anger? Is it with God? Is it with other people? Is it with myself? Who is the object of my anger? I trzeba sobie uświadomić, na kogo jestem zły, czy to jest Bóg, czy inni ludzie, czy ja sam. And then you can better address it. And then also it is important that you are open with God and say, God, I'm really angry about this and I don't understand this. Łatwiej jest nam wtedy się zmierzyć, gdy wiemy, kto jest adresatem naszej złości. I też trzeba uczciwie powiedzieć, jeśli myśli na Boga, to wyznać Mu to i powiedzieć, że tak się czujemy.
but please deal also with my anger and the things that I don't understand. You know, we don't have to be afraid of our anger. God is not afraid of our anger. Powinniśmy też poprosić Boga, żeby nam pomógł się z tą złością zmierzyć i nie musimy się bać naszej złości. Bóg się jej nie boi. He knows about it, and if we are open to him, he has ways to help and relate to us that can be very helpful. Bóg wie, że my to odczuwamy i On może nam pomóc, jeśli my jesteśmy na to gotowi i chcemy. You know, if you read the Psalms, let me just say this final word. If you read the Psalms, David, you know, he has very strong words of anger sometimes that he says, but then he says at the end, but you know my heart and please cleanse my heart. You know, that is the attitude that I think is helpful in dealing with our anger. Gdy czytamy psalmy, to Dawid bardzo często wyraża swoją złość na Pana Boga, ale wtedy kończy słowami, ale Ty oczyść mnie zupełnie z winy mojej. I to jest właśnie to podejście, jakie powinniśmy mieć. A czy ty osobiście czułeś tę złość i miałeś tego świadomość, tę złość na Boga i jak sobie z tym poradziłeś? Did you personally feel angry with God and how did you deal with it? Were you aware of it? Of course I did. Yes. Oczywiście, że tak. You know, I think every person, if he or she is honest in a situation like that, will feel some kind of anger. Myślę, że każdy w takiej sytuacji, jeśli jest uczciwy, to przyzna, że tak, że jest zły na Pana Boga. There were situations where I was very angry about the medical doctor who gave me a wrong information. Były chwile, gdy byłem zły na lekarza, który dawał mi złe informacje. Mi chodzi właśnie o gniew na Boga. But what I mean is the anger to God. And the anger of God. Yes, I also had short phases in my life where I was angry about God. Tak, miałem takie krótkie fazy w moim życiu, gdy byłem zły na Boga. Because we human beings, we sometimes have the picture that God has just to do everything so that we feel good and well and pleased, you know. Yeah. Bo my jako ludzkie istoty mamy takie oczekiwania, że Bóg daje nam to, co czyni nas szczęśliwymi, dobrymi, radosnymi. There is more at stake than just my own well-being and the feeling of feeling well. There's a bigger conflict going on here. A tak naprawdę liczy się dużo więcej niż tylko to, żebym ja się dobrze czuł, bo to jest ten cały wielki konflikt. And I'm grateful that God helped me not to be too long too angry about him, you know. I ja But jestem help me wdzięczny to see Panu the Bogu. bigger picture. Yeah. Jestem wdzięczny Bogu za to, że to nie trwało długo i że ja zrozumiałem cały ten obraz, jaki wielkiego boju. Frank, dziękuję Tobie bardzo. Jeszcze mam kilka pytań, ale przenieśmy je na jutro. Frank, thank you very much. I have a few more questions, but we can deal with them tomorrow. Sure. Bo chciałbym Ciebie zapytać jutro o to, czym się zajmuje Bible Research Institute. I would like to ask you tomorrow about Bible Research Institute, what you do in that institute. But that's for tomorrow. For tomorrow, okay. You want a short or a long answer? Short. Okay. I bardzo chętnie przygotuj dla nas jeszcze jutro może po kazaniu taką historię o Twoim dziadku, o którym pamiętasz, którym mógłbyś się podzielić. And prepare for tomorrow maybe a short story, your memories of your grandfather, which you could share with us. Sure, I can do that. Yes. Okay. A dzisiaj już musimy kończyć, bo już dużo czasu już spędziliśmy razem. And for today, we will have to finish because we spent some time together. Sure. And should I forget about the stories, remind me gently tomorrow, and I'd be happy to share. May I ask you for a final prayer? Yes. Okay. Yes. Let's have a word of prayer. Pomodlimy się jeszcze razem.
Our gracious God and Father in heaven, Nasz łaskawy Boże, Ojcze w niebie, we just want to thank you tonight for your grace and for your love in our lives. chcemy dzisiaj podziękować Tobie za łaskę i miłość dla nas w naszym życiu. And sometimes we encounter things in our life that are very difficult to deal with. Czasami spotykamy się w życiu sytuacjami, z którymi jest nam trudno się zmierzyć. And so we want to commit our lives into your hands Chcemy oddać nasze życie w Twoje ręce and ask you to help us to trust you and love you more fully. i prosić o to, byś nas uczył, byśmy mogli Ci zawsze ufać i wierzyć z całej mocy. And thank you that you will not leave us alone in these difficulties, but that you are right at our side. Dziękujemy za to, że nas nie zostawiasz w takich trudnych chwilach, ale jesteś tuż przy nas. I pray for every person who listens to this, who is going through a difficult time, Modlę się o każdą osobę, która przeżywa trudne chwile, a słucha nas teraz. that he or she can really experience your grace and your healing and your help. Aby czy to on, czy ona doświadczyli Twojej łaski i Twojego uzdrowienia, Twojej pomocy. And so we ask that you will listen to our prayer and thank you for listening to what we have brought before you. Dziękujemy za to, że wysłuchasz naszej modlitwy i to, co przynosimy do Ciebie. We ask this in Jesus' name. I prosimy o to w imieniu Jezusa. Amen. Amen. Zapraszamy jutro o 14:00 na kazanie brata Franka. No i życzymy Wam dobrej nocy. Do zobaczenia.